Cześć, z tej strony Bartek, Bractwo Pszczele. Jestem na mojej pasiece leśnej. Będę zaraz zaglądał do uli. Tam są rodzinki, między innymi 3 rodzinki z projektu Fort Knox. Ostatnio zbudowaliśmy stronę projektu Fort Knox. Można sobie zajrzeć www.biz, biz tak jak pszczoły po angielsku, www.biz, pauza, fortknox pisane razem.pl. Zapraszam na tą stronę, tam jest opis projektu, naszej współpracy. Gdyby ktoś był zainteresowany taką współpracą, zapraszamy. Tutaj są 3 rodziny, natomiast ja tak jestem z daleka za siatką, ale jedna chyba nie lata, co mnie martwi, bo była dość silna, dość fajna. Widzę, że 2 z projektu latają, 2 inne latają, natomiast tutaj 5 rodzin przezimowało. No nie wiem, mam nadzieję, że przetrwała. Ta, co nie lata, to jest rodzina wywodząca się z mojego Elgona, która przetrwała u Łukasza. Natomiast nie wiem, no zobaczymy, czy przetrwała. Ja dzisiaj przyjechałem, żeby troszeczkę opowiedzieć o tym właśnie, co tu widać. To jest tak. W ostatnim pszczelarstwie, w kwietniowym numerze, ukazał się pierwsza część mojego artykułu o pracy takiego niemieckiego naukowca Torbena Schieffera. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać. On jeździ teraz po Europie, robi w tym, nazwijmy to, świadku pszczelarstwa naturalnego karierę, po prostu jest gwiazdą każdego wydarzenia, bo faktycznie jego prace są szalenie ciekawe. Torben Schieffer to jest człowiek, nie wiem, myślę, że około 40 lat życia. Jest nauczycielem biologii i Torben w czasie studiów zainteresował się pszczołami, pszczelarstwem, chociaż miał gdzieś tam tradycje rodzinne, wcześniej tych tradycji, z tego co wiem, nie praktykował. On wyszedł jakby z założenia biologa, to znaczy biolog zawsze myśli w kategoriach, prawda, nie walki chemicznej z jakimiś tam organizmami patogennymi, pasożytniczymi, tylko patrzy na to, jak kształtują się jakieś tam naturalne relacje, jak organizmy praktykują swoją obronę przed chorobami, przed patogenami, przed pasożytami. No i on stwierdził, że, prawda, waroza też, dręcz pszczeli też musi jakiegoś naturalnego wroga mieć, a jeżeli nie ma, no to oczywiście jakiś tam z czasem też może powstać, a na pewno pszczoły powinny zacząć pracować nad mechanizmami, żeby się same przed tym, że dręczem pszczelim obronić. Dlatego Torben Schieffer jest gorącym zwolennikiem selekcji naturalnej. On, prawda, zachęca do tego, żeby jakoś te działania w tym kierunku podejmować. Oczywiście każdy to robi, że tak powiem, tak jak mu w duszy gra. Jedni to robią jakby na zasadzie, że, prawda, kładą ul na podwórku, nie doglądają, inni gdzieś tam próbują jakimiś biologicznymi metodami pszczoły wspomagać. Torben zainteresował się dręczem, zainteresował się jakby naturalnymi mechanizmami i zainteresował się takim zwierzątkiem, pajęczakiem z rzędu zaleszczotkiem książkowym, który został stwierdzony jeszcze w XIX wieku w ulach. Tenże zaleszczotek książkowy był znany jako symbiont pszczół. On z różnymi pszczelimi pasożytami jakoś tam sobie radził i w ten sposób pszczoły wspomagał. Między innymi na przykład poluje na barciaka, na wszołinkę pszczelą, być może też na jakieś inne organizmy, które w ulu żyją, a które niekoniecznie dla pszczół są pożyteczne. Torben wyszedł z założenia, że jeżeli taki organizm był, trzeba sprawdzić, czy w ulu on po pierwsze może współistnieć, po drugie, czy faktycznie może z tymi pasożytami walczyć, a przede wszystkim z warozą. No ale, no właśnie, bo zawsze jest ale, żeby zaleszczotek w ulu mógł żyć, no to ten ul musi być dla niego, nie tylko dla pszczół, ale przede wszystkim dla niego przyjazny. To znaczy on nie będzie funkcjonował w ulu, w którym po prostu warunki są takie, że
nie będzie w stanie żyć. A zaleszczotek wywodzi się z organizmów, które ewoluowały na południu Europy, czy nie wiem, być może w Afryce, ciężko mi powiedzieć, w każdym razie na południu, chyba w strefie podzwrotnikowej, no to w Europie takiej raczej nie ma. No i jakby przywędrowały na północ, no niemniej jednak zaleszczotek książkowy okazuje się nie być odporny na warunki zimowe. To znaczy on nie jest w stanie w ulu nieocieplonym przetrwać. Czyli już mamy pierwszą sprawę, ul musi być ocieplony i nawet nie chodzi o to, żeby tam w tym ulu było szczególnie ciepło, tylko chodzi o to, żeby były względnie stabilne warunki życia i żeby on znalazł jakieś tam schronienie. Ja przyznam szczerze, że nie wiem, czy on jest w stanie funkcjonować w ulu ocieplonym, ale powiedzmy, nie wiem, w jakimś tam oddaleniu od kłębu, czyli na przykład w ociepleniu z sieczki słomianej, która gdzieś tam między ściankami jest. W każdym razie kwestia ocieplenia to jest jedna sprawa, druga sprawa to jest kwestia wilgotności. Zaleszczotek książkowy nie jest w stanie funkcjonować w środowisku wilgotnym, czyli środowisko, które nie sprzyja jakby wysuszaniu ula, albo inaczej, może nie tyle wysuszaniu, co utrzymywaniu względnie niskiej wilgotności, też temu zaleszczotkowi służyć nie będzie. Torben wyszedł od badania dziupli, to znaczy zaleszczotki to są organizmy, które gdzieś tam żyją pod korą, właśnie w dziuplach, wciskają się w jakieś tam szczeliny, pęknięcia i tak funkcjonują. W związku z czym jakby badając dziuple, Torben zaczął badać jakby fizykę miejsca, w którym pszczoły ewoluowały, bo żeby się zająć jakby no, badaniem gatunku, no to trzeba poznać jego siedlisko. I co się okazało? No, okazało się, że naturalny, że jakby ul nowoczesny no to się ma nijak do naturalnego siedliska, to znaczy w ulu nowoczesnym jest bardzo wysoka amplituda temperatur, prawda, w nocy temperatura spada, w dzień wzrasta, bardzo duża jest amplituda między sezonami, to znaczy w zimie jest zimno, w lecie ciepło, wilgotność też tam, prawda, szaleje w tym ulu, raz jest niska, raz wysoka itd., itd. Natomiast co się okazuje? Dziupla jest środowiskiem bardzo stabilnym i jeżeli chodzi o wilgotność i jeżeli chodzi o temperaturę, to znaczy oczywiście w zimie jest zimniej, natomiast nie ma wahań dobowych, a ta temperatura też nie spada aż tak bardzo jak w ulu z jednej deski. No cóż, moje ule niestety są ulami nieocieplanymi. Ja ciężko powiedzieć, czy będę kiedyś robił ule ocieplane, natomiast na tą chwilę po prostu mnóstwo zainwestowałem w moje ule z jednej deski i pewnie w związku z tym też nie będę tego przerabiał. Po prostu mam bardzo dużo tych uli już gotowych, no nie będę przerabiał. No niemniej jednak tu jest parę, że tak powiem, rekwizytów, które mogą służyć no temu, żeby te warunki nawet w ulu jednościennym, no one na pewno nie będą takie jak w ulu ocieplanym, czy tym bardziej w dziupli, ale żeby jakoś zbliżyć do tych, które mogą być dla zaleszczotków przyjazne. I tu już nawet nie chodzi o same zaleszczotki, to znaczy same badania zaleszczotków, nawet badania, które Torben Schiffer przeprowadził, one wcale nie wskazują na to, że jak, prawda, tam wpuścimy zaleszczotki do ula, nawet przyjaznego, nawet podtrzymującego tą populację zaleszczotka, to że ten zaleszczotek sobie z warozą sam poradzi. On sobie sam nie poradzi. Natomiast nawet jeżeli sobie sam nie poradzi, to może po pierwsze jakoś pszczoły wspomóc, a po drugie on jest bardzo dobrym, jak to określa Torben i jak to się określa, bioindykatorem zdrowego siedliska. Czyli jeżeli zaleszczotek występuje w ulu, to znaczy, że to środowisko, to siedlisko jest dla niego po prostu przyjazne, a skoro tak, to jest też przyjazne dla pszczół, bo jest zbliżone do naturalnej dziupli, w której pszczoła ewoluowała. Ja rozumiem, że mogą być pewne poglądy, że, prawda, jakieś tam środowisko jest dla pszczół na przykład dzisiejszych lepsze, no ale patrząc z ewolucyjnego punktu widzenia, jeżeli pszczoła przez miliony lat, czy tam, nie wiem, no nawet niech będzie, że ostatnie tysiące ewoluowała w dziupli, no to jakby no ciężko zakładać, że ta dziupla nie jest jednym z lepszych siedlisk do podtrzymywania pszczół. I tak jak mówię, nie chodzi o to, żebyśmy teraz znowu zaczęli
pszczoły trzymać w barciach i wspinać się do dziupli, tylko chodzi o to, żebyśmy nasze ule byli w stanie tak przystosować, żeby one były zbliżone do tego środowiska, które występują w dziupli. No i co? Ja nie wiedząc tam prawie nic, to znaczy wiedziałem, że takie coś jak zaleszczotek istnieje parę lat temu, gdzieś tam, prawda, wiedziałem, że pszczoły w dziuplach ewoluowały. Ja już od paru lat mam coś takiego w swoich ulach, jak ekodennice, gdzieś tam na jakichś moich filmach je było widać. To jest po prostu skrzynka drewniana, w której jest cała, że tak powiem, masa różnej materii organicznej. Tam jest i ściółka leśna, czyli to, co tu widać, prawda? I tam są jakieś próchno, tam jest szyszki, jakieś trociny, różne po prostu rzeczy tam wrzucam. Trochę ziemi kompostowej też i chodzi o to, żeby zaszczepić jakby możliwość rozwijania się takiej flory, takiej mikroflory, jaka potencjalnie właśnie mogła występować w dziupli. Po to, żeby właśnie zbliżyć to siedlisko do tego, w którym pszczoły ewoluowały. I ja wcale nie twierdzę, że jak ja wrzucę taką ekodennicę, to automatycznie pszczoły mi zaczną w lepszym stopniu przeżywać. Może się okazać, że nawet w pierwszej fazie w jakiś tam sposób im to w cudzysłowie zaszkodzi. To znaczy w tym sensie może nie, że mi pszczoły zabije, ale powiedzmy, że obciąży je dodatkowymi jakimiś tam organizmami, z którymi pszczoła nie do końca sobie, ta dzisiejsza pszczoła nie do końca sobie radzi. Dlatego, że pszczoła przez jakiś czas funkcjonowała w warunkach sterylnych, czy prawie sterylnych, czy prawda, sterylizowanych, nawet jak one sterylne nie były, więc już jakby straciła pewną zdolność do tego, żeby sobie z niektórymi organizmami, które mogą być nie do końca przyjazne, radzić. Więc po prostu tą ekodennicę ja już jakiś czas temu stosowałem. Natomiast to się okazuje, okazuje się z tych badań Torbena Schieffera, że daleko istotniejsze jest to, co się dzieje na górze ula. Dlaczego? Dlatego, że ciepłe, wilgotne powietrze wychodzi górą. Jeżeli mamy górę szczelną, zwłaszcza taką jak ja mam gdzieś tam w swoich ulach, taką, prawda, z jakiegoś tam OSB czy z czegoś, no to wiadomo, że to jest materiał, który, prawda, nie tylko nie przepuszcza wilgotności, nie chłonie wilgotności, to jest materiał jakiś tam z klejami sztuczny, prawda, który jest barierą szczelną. Natomiast tu chodzi o to, żeby wilgoć z ula wychodziła nam górą, ale jednocześnie nie ochładzała nadmiernie ula. W moich ulach, kiedy są górne wylotki, to nawet jeżeli ta wilgoć wychodzi przez górny wylotek, no to ona też wychodzi razem z ciepłem. I co nam to wpływa? Wpływa nam to na to, że zwiększa się właśnie amplituda temperatur, czyli w zimie będzie zimno, całe ciepło będzie uciekać, pszczoły się będą musiały grzać, ale to, co one ciepła wyprodukują, opuści ul górnym wylotkiem. Natomiast jeżeli byśmy zastosowali to właśnie, co tutaj mamy, to jest coś, prawda, co można by nazwać ekopowałką. Oczywiście w tej chwili to jest jeszcze przygotowana ekopowałka, ale nie wypełniona materią organiczną. No to byśmy mogli, prawda, teoretycznie wypuścić wilgoć, natomiast jakby ciepłe powietrze wychodziłoby, ale jednak by nie uciekało ciepło w całości. Ja te ekopowałki mam przystosowane do górnego wylotka, czyli jakby to ciepło i tak będzie u mnie uchodzić. Natomiast mogę zawsze tutaj deseczkę, że tak powiem, wprawić, wtedy sobie dolny wylotek na przykład zrobić. Ktoś, kto ma dolne wylotki, może sobie takie ekopowałki zrobić. Tutaj są takie klocki, które, prawda, będą pozwalać na to, żeby ta czapa z materii organicznej wypuszczała wilgoć w tym miejscu, prawda? Mamy daszek, zakładamy daszek na ekopowałkę i, prawda, tędy tutaj może się ta wilgoć uciekać. Stąd są te klocki i dzięki temu wilgoć ucieka. Oprócz tego tutaj mam takie
ramki, które przerabiałem na zatwory słomiane. Ja będę się starał jak najwięcej takich zatworów zrobić i chciałbym, żeby te zatwory przez cały sezon w ulach były, właśnie po to, żeby potencjalnie wykorzystały je sobie zaleszczotki do tego, żeby mogły tam robić gniazda. Nawet jeżeli te zaleszczotki tego nie wykorzystają, to się nic nie dzieje. Ta siatka, myślę, że będzie stymulować też propolisowanie, będzie po prostu ścianka propolisu koło pszczół. W zimie będzie można to wykorzystać jako ocieplenie, więc ja się będę starał przede wszystkim jakby dla zaleszczotków, ale nie tylko, po to właśnie, żeby to środowisko ula zrobić takie przyjaźniejsze dla mikroorganizmów. Będę się starał w każdym ulu jeden taki zatworek, tak jak mówię, trzymać i jak najwięcej, no myślę, że uda mi się z 20-25 może takich ekopowałek zastosować. I może tak, jak taka ekopowałka powinna, że tak powiem, być wypełniona. Ja tu sobie wziąłem, oczywiście można tam dać próchno i jakieś inne rzeczy. Ja sobie tu wziąłem posiekanej troszkę słomy. Słoma jest właśnie dobrym materiałem choćby dla zaleszczotków. Wrzucamy trochę tej posiekanej słomy. Nie za dużo, bo ja tego mam tylko trochę. Do tego bierzemy łopatę. Zgarniamy pszczółkę. Po zwierzchu, czyli to, żeby była ta ziemia, nie właśnie, o tu już się gdzieś jakiś piach pojawił, ale chodzi o to, żeby to był ten taki, nazwijmy to torf, prawda? Te przerobione liście z gałązkami na tą słomę. W tej chwili to jest wilgotne, ale wiadomo, że to troszkę wyschnie. Ja tu jeszcze dołożę. Troszkę za dużo. Ok, i teraz taka czapa. Mam nadzieję, że to taka czapa będzie na górze ula. Ona będzie stanowić jakąś górną izolację, a jakby przy okazji no, będzie pochłaniać i oddawać wilgoć na zewnątrz, a przynajmniej takie jest założenie. Czy słuszne, czy niesłuszne, czas pokaże. Ja tutaj na tej pasiece leśnej mam pszczoły, chyba już trzecią zimę tutaj pszczoły stoją, natomiast w pierwszej zimie żadna z rodzin tutaj nie przetrwała. Dwie ostatnie zimy przetrwały tutaj rodzinki. W tej chwili, tak jak mówię, 5. O nie, latają tam jakieś w tej piątej, także 5 jest faktycznie, 3 rodziny z Fortunox i 2 rodziny poza projektem. I tak jak mówię, ja się tu borykam z wilgocią, nawet pomimo zastosowania górnych wylotków. Te górne wylotki co do zasady wypuszczają ciepłe, wilgotne powietrze i ja co do zasady mam w tych ulach bardzo sucho, to znaczy praktycznie nie zauważam, poza pojedynczymi jakimiś przypadkami, które z dziwnych powodów się dzieją, ja praktycznie nie zauważam w ogóle pleśni w moich ulach. U mnie coś takiego jak pleśń w ogóle nie funkcjonuje, pomimo że te moje powałki są najczęściej właśnie z jakiejś OSB. Mam nadzieję właśnie zamienić na takie powałki organiczne. Przynajmniej w jakiejś dużej części. Ok, to znaczy ja powiem tak, no i tak przegadałem, jak to mam w zwyczaju, natomiast gorąco polecam ten tekst i mówię to nie z jakąś tam fałszywą skromnością, czy z nieskromnością wręcz, tylko mówię bardziej o tym, co Torben Schiffer bada, co Torben Schiffer zbadał, o czym on mówi, bo ja byłem tylko w tym tekście jakby no tylko relacjonowałem te jego badania, natomiast polecam, to są naprawdę, przynajmniej dla mnie i dla tych, którzy chcą pszczoły prowadzić w warunkach w miarę możliwości naturalnych, to uważam, że to są bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że to są rzeczy mówiące o tym właśnie, jak ul zbudować, żeby on był dla pszczół przyjazny, po prostu dobrym siedliskiem, więc polecam ten artykuł jakby ze względu nie na to, że ja jestem autorem, tylko ze względu na to, że to są w mojej ocenie bardzo ciekawe badania tegoż niemieckiego, mojego już mogę powiedzieć chyba tak kolegi.
Także ja sobie teraz to przygotuję i zaraz pokażę, jak to ustawiam na tych ulach. Prawdopodobnie też do tych uli dołożę jakieś tam nadstawki, bo myślę, że pszczółki się na tyle rozwinęły. Ok. I teraz zajrzymy do rodzinki fortowej L1. To jest rodzina, która przywędrowała do mnie w 2017 roku od Łukasza. Przygotowałem tutaj taki korpus. Właśnie mamy tak. Zatwór słomiany. No i na przemian pusta, prawda, albo jakieś w części odbudowane jakimiś tam gumeczkami podpięte te ramki. O. Tu jest korpus. Tak, jedne z pszczół, bodajże to jest korpus po rodzinie L2, która przywędrowała w zeszłym roku do mnie od Łukasza i u mnie padła. Ale proszę zobaczyć, no bardzo ładnie odbudowała, ona miała bardzo dobry wigor. Nie spodziewałem się, że nie przeżyje, bo naprawdę pszczółki bardzo, bardzo fajne były. No a przecież pochodzą już z genetyki, która coś tam przeszła u Łukasza. Także teraz rodzinka L1, zajrzymy, no od 7 marca do niej nie patrzyłem. Zobaczymy, co się tu dzieje. Z tego, co Łukasz mówił, to ta genetyka u niego nie przeżyła i to jest potomek chyba jako jeden z nielicznych, który żyje. Troszkę dymka puścimy. Nie są wściekłe, ale chyba szczęśliwe też nie są. I popatrzmy, jak to wygląda. Tutaj widzę, że tej ramki nie zaczęły, albo zaczęły ją minimalnie, bo ona też miała dwie ramki. Oj, uciekać, nie żądlić mnie. Muszę, jednak jedną ręką to nie robota. O, zaczynają, proszę. Zaczynają tutaj tą ramkę. Natomiast tu widzę, że ta ramka, która poszła przy gnieździe, to ona jest odbudowana już w jakiejś tam części. O, proszę, to jest tegoroczny wosk już. Świeża. Widzę, że w części trutowa, w części robotnic. Tu nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj są jajeczka robotnic i larwy już trutowe, takie większe, zwinięte. Także to już jest tegoroczny plaster. I rodzinka widzę, że jest taka w miarę. Ok, także zrobimy to sobie w ten sposób, że jedną taką ramkę jeszcze z pokarmem, ponieważ z tej rodziny nie będzie brany pokarm, dlatego że to jest rodzina portowa. Możemy spokojnie dać tą ramkę jedną na górę, drugą też, dwie ramki damy na górę. Tu jeszcze wsadzimy jakieś ramki, no nie, musimy mieć jakąś osłonową, czyli jedną przerzucimy na górę jeszcze do tej. O, a tą może damy tutaj w zamian, a jedną odbudowaną taką lepiej damy na górę. Ok. Damy tu dołożymy korpus i zamykamy. Nie ma potrzeby tych pszczół bardziej przeglądać. Widzę, że wszystko jest w porządku, budują, rozwijają się. One, podejrzewam, że mają te plastry odbudowane głębiej. Ja w którejś rodzinie zajrzę, a może w tej, żeby pokazać, jak to wygląda, tylko chyba chwilę zasłonię sobą. O, tu jest, widzę, truteń jeszcze. O. Tak to wygląda, nie wiem, czy to widać, czy to kamera łapie. Tu na dole nie jest zaczerwione. Jakiś pokarm, trutnie się już wygryzają, także trutni będzie dużo. No i one tam budują w dół na dwóch korpusach. Ok, i tutaj założyłem już tą ekopowałkę. Wylotek mają górny. No ciekawy jestem bardzo, jak to się będzie sprawdzać. One widzę, że tu chcą, bo tu miały wylotek wcześniej. No teraz będą mieć w innym miejscu. Troszkę im zmniejszymy, chociaż dość zacna rodzinka, nie powinny mieć jakichś tam problemów. Ja widziałem, że one są takie mocno propolisujące albo tak fajnie propisują. O, tu jest na przykład jedna pszczoła z propolisem. Nie wiem, czy ją złapię. To jest chyba... Oj, zniknęła mi. Tu jest ta, co chodzi w centrum ekranu z propolisem.
One sobie to, mam nadzieję, ładnie wypropolisują. I mamy tą ekopowałkę na to daszek. I tak zrobię tutaj wszystkie te rodziny, a one mają jeszcze oprócz tego ekodennicę. Tu jest zasłonięta ekodennica, żeby nie było otworu. I to, co było widać, plus ekopowałka. Zamykamy i idziemy do ula obok. I ostatnia rodzinka tutaj, to jest rodzinka z genetyką przedwojenną. Zaraz zobaczymy, co się tu będzie działo. Jak widać, na razie to się dzieje tyle, że atakują mrówki. No i właśnie jakby nie uzmysłowiłem sobie tego wcześniej i wbrew pozorom, no te dennice, i nie dennice, tylko powałki, ekopowałki mogą tutaj na tej pasiece się przez to nie sprawdzić, chociaż są one znowu z drugiej strony z powodu wilgoci no praktycznie niezbędne w tym miejscu, no bo tutaj jest akurat jedno jedyne miejsce, gdzie nie sprawdzają się nawet górne wylotki. No ale zobaczymy. Okay. O, i bardzo ładna rodzinka, ale właśnie widać, proszę. Tutaj jest, nie wiem czy to, tu jest wilgoć w rogu, to jest po prostu mokre. I po to są te ekopowałki, żeby tą wilgoć odciągały, no ale z drugiej strony właśnie no pytanie jak to przyjmą mrówki, pewnie z uciechą.